Projekt powstał w ramach zainteresowania się nauką gry na perkusji. Potrzebowałem pad perkusyjny, który będzie miał podobne odbicie pałki perkusyjnej jak werber akustyczny, przy czym będzie cichy i będzie go można umieścić na statywie werblowym. Chcę na tym padzie ćwiczyć naukę gry na werblu jako uzupełnienie do ćwiczeń na instrumencie akustycznym. Zastosowany materiał ma zapewnić podobne odbicie pałki jak jest w prawdziwym werblu akustycznym. Materiały zostały dobrane tak, by pad był trwały i miły w dotyku, czyli te drewno, guma. Pad jest dwustronny. Od góry grubsza guma oraz zostawiony pusty obszar, np. na odłożenie pałek perkusyjnych, położenie metronomu lub jako uchwyt. Po drugiej stronie jest cieńsza guma, wypełniająca prawie całą powierzchnię koła. Zostawiony niewielki margines chroni przed uszkodzeniem się gumy, np. przy przenoszeniu lub montowaniu w statywie werblowym. Druga strona padu służy również do ćwiczeń. Ma twardszą powierzchnię. Dodatkowo guma po obu stronach zapobiega przesuwaniu się padu, gdy leży np. na stole. Projekt został wykonany w programie Inkscape ze względu na planowane późniejsze cięcie frezem i wypalanie laserem. Program ten umożliwia łatwy eksport do innych formatów plików obsługiwanych np. przez obrabiarkę CNC lub oprogramowanie do lasera. Do cięcia kształtu z papieru użyłem lasera zamocowanego w małej obrabiarce CNC. Wycięta forma miała dwa przeznaczenia. Pierwszy to prototyp do sprawdzenia, czy guma na padzie będzie miała odpowiedni kształt. Drugie przeznaczenie wyciętego kształtu to matryca do wycięcia gumy na pad. Przyłożenie kształtu z papieru do drewnianego koła pozwoliło na sprawdzenie, czy wymiary i zarys przyszłej gumy są odpowiednie, czy uderzając pałkami nie będzie sytuacji, że na przykład uderzy się w drewno, a nie pad. Zostawiony u góry fragment drewna, nie przykryty gumą, umożliwi też na przykład umieszczenie metronomu, czy jako miejsce do odłożenia pałek lub jako uchwyt. Cięcie gumy obrabiarką CNC okazało się problematyczne. Prawdopodobnie konieczne by było użycie specjalnego freza pnącego do gumy przy wyłączonych obrotach wrzeciona. Dlatego wyciąłem laserem szablon z grubego papieru, żeby później wyciąć ręcznie formę z gumy. Do wypalenia napisu użyłem lasera umieszczonego w obrabiarce CNC. Sterowany był poprzez program Laser GRBL według projektu graficznego wykonanego w Inkscape. Pad spełnia swoje zadanie. Ćwiczy się na nim wygodnie i bez hałasu. Ma się jednak nieco poczucie twardości w porównaniu z tradycyjnym naciągiem. Odbicie pałki jest porównywalne z membraną werbla akustycznego, jednak bez generowania hałasu i większych wibracji. Możliwe metody testowania. Badanie w formie wywiadów indywidualnych, mających formę zebrania danych jakościowych. Przewidywana grupa docelowa to osoby umiejące grać na werblu lub całym zestawie perkusyjnym. Dla tych osób pad perkusyjny jako forma treningu i rozwijania umiejętności. Ocena komfortu, wielkości pola do uderzania, wielkości całego padu, możliwości umieszczenia na statywie werblowym. Jako druga grupa docelowa to osoby uczące się grać na werblu lub zestawie perkusyjnym. Pad dla nich jako początek nauki gry na werblu czy też całym zestawie perkusyjnym, bez wcześniejszych umiejętności grania na werblu czy całym zestawie perkusyjnym. Sprawdzenie, jak wygląda odbicie pałki perkusyjnej na padzie i werblu akustycznym. Metoda polegała na umieszczeniu pałki na tej samej wysokości od naciągu w przypadku werbla akustycznego lub powierzchni gumy w przypadku padu perkusyjnego i tym samym kątem. Następnie puszczenie pałki i sprawdzenie, na jaką wysokość się odbije. Po jakim czasie przestanie się odbijać. Naciąg górny werbla akustycznego nastrojony został na częstotliwość 270 Hz, dźwięk cis. Sumarycznie naciąg górny plus dolny, werbel ustawiony na 150 Hz, dźwięk D. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że wykonany pad perkusyjny ma bardzo podobne właściwości odbicia pałki perkusyjnej do werbla akustycznego.